ale jeśli masz budżet na to, żeby wziąć Maxa Verstappena, to byłoby wariactwo go nie wziąć. W momencie, co tam popijamy? Wodę? Wodę? Tak, Cezary? tak, wodę. Kokosową. Ponieważ Red Bull jest tak naprawdę według mnie czwartym, piątym zespołem w stawce. Myślę, że Lawson nie jest gorszym kierowcą, szczerze, od Tsunody. Mercedes, myślę, w pierwszych sezonach hybrydy wykorzystywał swoje 70% mocy, a i tak mieli sekundę przewagi. Bo nie wiem, właśnie mówisz mi, że po włosku mi lepiej to wychodzi, tak? Nie wiem, bo nie znam włoskiego. A ja to myślałem, że mamy taką luźną atmosferę i wszystko, a ty w jednej sekundzie z tej luźnej atmosfery zrobiłeś zwrot akcji. Witam, dzień dobry, Codrive numer 78 po Grand Prix Bahrajnu, bardzo ciekawym na szczęście. Kontynuujemy spotkania z młodymi, obiecującymi polskimi kierowcami. Jest dzisiaj z nami młody człowiek Robert Kubica. Dzień dobry, Robert. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie taki młody. No, ale dalej piękny, o tym nie powiedziałem. I jest z nami Cezary Gutowski, cześć Czarku, prosto z Bahrajnu, wciąż nadaje. Ja też chyba nie jestem aż taki brzydki, mam nadzieję. Nie. No dobra, Jesteś o tej kochany, młodości. Macie, dziękuję bardzo. o tej młodości zostawiam. Powiedz, dlaczego cię wciąż nie wypuścili z Bahrajnu? Co się stało? A nie mogę opowiadać, natomiast jakby obnażanie się w miejscach publicznych generalnie nie jest dobrym pomysłem, szczególnie w Bahrajnie, ale myślę, że jakieś 4 dni. Nie no, żartuję. Siedzę w Bahrajnie, bo jeszcze zostaliśmy dzień dłużej, żeby trochę mieć czas, żeby nagrać Codrive'a następnego dnia i w ogóle, ale powiem wam, że to, co się tutaj dzieje, zanim znalazłem miejsce do nagrania, to w ogóle, bo tak, w pokoju jest słaby internet i słuchać, że z budowy walą młotami pneumatycznymi. Zaoferował mi menedżer hotelu, że u niego w kanciapie przy recepcji mogę nagrać, co było bardzo miłe z jego strony, ale tam oczywiście cała recepcja, jakieś dźwięki z głośników, ludzie się meldują i tak dalej, ktoś dzwoni przez telefon, łachet, więc znalazłem jakieś miejsce w zamkniętej na razie restauracji, która rusza za godzinę i 10 minut z bufetem, więc tak mniej więcej wygląda mój status bahrański na ten moment. Dobra, to jedziemy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że Cezary jak w Azji Express biegał. Hello, I'm famous Polish journalist, please, I need a room. Tak to sobie wyobrażam. W dzisiejszym Codrive'ie porozmawiamy sobie o tym, czy wrócą silniki V10, o tym, czy Formuła 1 to mistrzostwa kwalifikacji, o tym, czy następuje powolny rozkład Red Bulla i wiele, wiele więcej. Porozmawiamy sobie też o łeku. A o wszystkim sobie porozmawiamy z Robertem. Robert na pewno jak zwykle będzie miał super insighty. W ogóle chciałem, Robert, powiedzieć, że Codrive z tobą był rekordowy, jeśli chodzi o nasz podcast, jeśli chodzi o wyświetlenia. Jest szansa, że to kwestia twojej obecności zaważyła na tym odcinku. Nie wydaje mi się. No cóż, nigdy się tego nie dowiemy, chyba że zrobimy ankietę. Ale zanim przejdziemy do propsów i disów za Grand Prix Bahrajnu, o czym zaraz ci wytłumaczę i będziesz mówił, to chciałbym cię zapytać, jak widzisz, czy układ sił w stawce po pierwszych wyścigach sezonu, czy jesteś już na tyle odważny, żeby jakiś układ sił tutaj nam przedstawić? Czy zweryfikowały się twoje przepowiednie, czy przemyślenia przedsezonowe? Robert Kubica. O, ja zaczynam. No teraz mam ciężej, bo ostatnio zaczynał Cezary. No ale już jesteś doświadczony, to już drugi odcinek. W trzecim odcinku będziesz prowadził. Nie. Jakby rozkład sił był, można powiedzieć, taki, jak można było się spodziewać, ale nieraz jakby było weryfikowane. To jednak różnice pomiędzy poszczególnymi autami nie są aż takie duże, żeby można było nakreślić, co się wydarzy w najbliższych Grand Prix i to jest bardzo pozytywne. Widzimy sporo walki, może nie koło w koło, ponieważ Bahrain był fajnym wyścigiem według mnie, przede wszystkim przez degradację opon, przez różne warunki i Bahrain jako tor. Suzuka za to była bardzo taka, można powiedzieć, nudna, ale z perspektywy kierowców na pewno bardzo fajna, ponieważ mogli naciskać. I myślę, że najbliższe Grand Prix też będą fajne. No ale jakby jest jeden faworyt. Faworytem jest McLaren, chociaż jak już nieraz pokazano, oni muszą też uważać, muszą wykonywać swoją pracę jak najlepiej, bo konkurencja może nie depcze po piętach, ale nie mogą się zbytnio zrelaksować.
No mi się wydaje, że znaczy McLaren jest faworytem, faktycznie jest bardzo ciasno. Pytanie, kto w McLarenie jest faworytem, bo to się zdaje się w tym momencie ustala i zdaje się, że Piastri wychodzi tutaj na plan pierwszy. Natomiast Mercedes wydaje mi się naprawdę bardzo szybkim samochodem i odnoszę wrażenie, że gdyby nie był ten czynnik opon i tego spadania tempa zarówno na jednym okrążeniu kwalifikacyjnym w kolejnych sektorach, jak i generalnie wyścigu, to pod względem takiej czystej prędkości z konstrukcji samochodu odniosłem wrażenie, że George był na równi z McLarenami, nie wiem jak Robert. No i wydaje się, że no, akurat Bahrain pokazał, że na tych gorących torach to Red Bull jest zespołem co najwyżej numer 4. No tak, ale każdy wie, że się ścigamy w kwalifikacjach na jednym okrążeniu, który tam ma parę kilometrów lub więcej niż parę, średnio 5, i na innych, na wyścigu się ścigamy na całym dystansie. I jakby to, jak się poszczególne bolidy obchodzą z oponami, to jest po prostu jeden z większych graczy i sił poszczególnych bolidów, czy też słabych stron innych. Dlatego jakby nie było, ta degradacja będzie zmienna w zależności od torów, w zależności od warunków. Wystarczy 10 stopni mniej i czasami nawet 5 i jest to bardzo duża różnica. Także ta sytuacja będzie zmienna. Z drugiej strony możemy odwrócić kartę i powiedzieć, że McLaren, który łagodnie się obchodzi z oponami, i to nie od tego sezonu, to ma trudniejsze zadanie, czy też inaczej. Konstrukcja Mercedesa ułatwia może w pewnych momentach, w bardzo niewielkiej ilości momentach, ponieważ jednak lepiej jest obchodzić się łagodnie z oponami, ale po prostu też to są też ustawienia auta, tak? To można zmienić na przykład. Wystarczy zmienić jakby filozofię ustawień i pewnych rzeczy i to można odwrócić, ale tak jak mówię, w Formule 1 jest wiele zmiennych, tak jak mówiliśmy, tysiące zmiennych, także ciężko to oceniać z zewnątrz. No dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że na ten moment Jeszcze proszę, jest jeszcze jeden taki ważny aspekt, który jest poza jakby siłą zespołów, są to ciśnienia w oponach. To jak na przykład Pirelli w Formule 1, tak jak na przykład w WEC-u, jest minimalne ciśnienie opon na ciepło, w cudzysłowie na ciepło, czyli w momencie, co tam popijamy? Wodę? Tak, wodę. Nie, no, żartami. Opony i ciśnienie opon są bardzo ważne i na przykład ta zmiana w Chinach, która się odbyła, czyli co spod reklamowy, co pijemy, tak? Każdy popija. Żadna reklama. Nie, ale temat jest bardzo ważny. Pirelli może przesunąć to, jakby jak poszczególne zespoły mogą sobie poradzić. Jak jest duża degradacja, zwiększając ciśnienie opon, te auta, które mają większe problemy, będą miały jeszcze większe. I jakby rozdzielą jeszcze bardziej bolidy, tak? Zespoły, które mają mniejsze problemy z degradacją, z temperaturami, im wyższe ciśnienie, tym jest dla nich to lepiej. To wszyscy stracą, ale po prostu niektórzy więcej, niektórzy mniej. I to jest aspekt, który tak naprawdę jest poza kontrolą zespołów. A trzeba powiedzieć, że tutaj w Bahrajnie po treningach piątkowych Pirelli trochę obniżyło ciśnienia tylnych opon. Czyli poszło na rękę. Z tego co wiem, obniżyło z tyłu, a zwiększyło z przodu. Okay. I akurat ta delta pomiędzy przodem a tyłem była bardzo duża. I na przykład bolidy podsterowne, zwiększając ciśnienie z przodu, a zmniejszając z tyłu, jeszcze bardziej się stały podsterowne. I tak naprawdę jest to aspekt, który szczerze ja bym zabronił zmieniania w trakcie weekendu, ponieważ jest to oczywiście nie robione po to, żeby faworyzować kogoś, ale mówmy się, zmienia to siłę poszczególnych aut, poszczególnych zespołów no i tak naprawdę zmieniając ciśnienie znacznie zmienia się zachowanie auta, mimo to, że to są małe zmiany, ale jest to wystarczająco, żeby wpłynąć znacznie na poszczególne auta i też poszczególnych kierowców. To jest w ogóle bardzo ciekawe, w ogóle o tym nie myślałem, o tych ciśnieniach. Wydaje mi się, że to jest takie też troszeczkę taki poboczny temat, a ultra ważny. No bardzo ciekawe. Bardzo ważny, tak samo jest u nas na przykład
te ciśnienia, minimalne ciśnienia są już wysokie, tak? Gdybyśmy na przykład powiedzieli, nie ma regulaminowo minimalnego ciśnienia, zespoły miałyby tendencję do wykorzystywania jak najniższych ciśnień w oponach i bardzo często byłyby to zyski ponadsekundowe na okrążeniu. Jest to bardzo dużo. Nawet zobaczmy, w bardzo ciepłych warunkach, na przykład Bahrain jest idealnym takim przykładem, w tych sesjach treningowych pierwszych, czy też nawet w trzeciej sesji treningowej, gdzie te temperatury są dużo wyższe, tor jest dużo wolniejszy. W trakcie kwalifikacji, kiedy te kwalifikacje są odbywane późno, ta temperatura w trakcie godziny potrafi też zejść i tak naprawdę każdy stopień temperatury jest to performance, jest to wydajność. Wydajność opony, która później przekłada się na zachowanie auta, na większą przyczepność i też na lepsze czasy. I na przykład 1 stopień w Bahrajnie może się to nawet okazać 1/10 sekundy, czyli jak mamy na przykład wahania 20 stopni, to na samym tak naprawdę torze i tylko się to bierze z tego, że po prostu opona lepiej działa. Gdybyśmy obniżyli ciśnienia, to tak naprawdę byśmy znaleźli sporo przyczepności, sporo wydajności i by czasy okrążeń byłyby dużo szybsze. Na pewno nie kilkadziesiątych sekundy, a wręcz nawet mogłoby się okazać kilka sekund. I tak dokładnie jest też w WEC-u. Na niektórych torach oczywiście, na przykład na Suzuce, te różnice byłyby dużo mniejsze, ale w Bahrajnie, Bahrain jest typowym takim torem, gdzie te ciśnienia naprawdę odgrywają ogromną rolę. Poziom skomplikowania tego z tymi oponami przyprawia mnie zawsze o zawrót głowy. Nie wiem, jak wy to w ogóle tam ogarniacie, po prostu ile rzeczy trzeba pamiętać. Ale szczerze, ciśnienia to akurat nie jest rola kierowcy, chociaż styl jazdy może jakby wpłynąć znacznie na poszczególną oś nawet. Bardzo się często zdarza, że wyjeżdżasz i na przykład tylna oś lub przednia oś, w zależności to, co się dzieje na torze, jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Możesz stylem jazdy zmienić styl jazdy, możesz też na przykład zmienić rozkład siły hamowania, który zmienia temperaturę osi hamulców i to też ma wpływ, także oczywiście możesz minimalnie to zmienić i na przykład jeśli ci brakuje do tego minimalnego ciśnienia, żeby nie dostać kary, to jesteś w stanie podnieść to lekko ciśnienie. Gorzej jest z obniżeniem, tak? Czyli na przykład jak masz inżyniera, który w Formule 1 jest to rzadko, ponieważ w Formule 1 jest 1,5 godziny wyścig, opony są w kocach grzewczych, także ta jakby zmienna jest dużo mniejsza. W WEC-u na przykład, kiedy wyjeżdżam na zimnych oponach, jest dużo trudniej się strzelić w to optymalne ciśnienie, w to minimalne ciśnienie i musisz większe marginesy zostawić. I teraz, jeśli inżynier nie czuje się z tym pewnie, on sobie więcej marginesu zostawia lub przestrzelił i na przykład, co się wydarzyło sporo razy w ubiegłym roku, szczególnie kiedy ja startowałem, mieliśmy za dużo ciśnienia i tracisz na przykład sekundę na okrążeniu i to nie jest BOP, to nie jest kierowca, tylko po prostu ciśnienia w oponach. Wow. Propsy i disy za Grand Prix Bahrainu, teraz jest ich czas. Ty, Robert, nie dawałeś jeszcze propsów i disów, bo to było po Nie testach. pamiętam. Tak, więc nie dawałeś. Więc polega to na tym, że każdy z nas da jednego propsa, czyli to, kogo propsujesz, to może być kierowca lub zespół lub coś, ale raczej jest to fizyczne, nie wydarzenie. I disa, czyli wręcz przeciwnie. Ja może zacznę, to będziesz z krótkim wytłumaczeniem, to będziesz wiedział, o co chodzi. Dam takich najłatwiejszych, żeby wam zostawić, żeby trochę się wykazać. Ode mnie props dla Oscara Piastriego, zwycięzcy tego wyścigu, który doskakuje do Lando Norrisa już tylko na 3 punkty w klasyfikacji generalnej na ten moment i no co, świetne kwalifikacje, rozjechał wszystkich, w tym Lando, zwłaszcza Lando, i w wyścigu od początku do końca prowadził. A disa dam Astonowi Martinowi, który no może bez sensu w nich wierzyłem i nie było żadnych przesłanek ku temu, ale jestem bardzo zawiedziony i wydaje mi się, że to będzie ultra marazm, jeśli o nich chodzi w tym sezonie. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie, co się będzie działo dalej za rok, gdy wejdzie zmiana przepisów. I co, może teraz Robert w takim razie, czy chcesz być ostatni? Nie, Cezary. Dobrze. Dobrze, ja propsa dam Oliwierowi Bermanowi. Po prostu strasznie mi się podoba jego styl jazdy, bardzo mi się podoba, jaki robi postępy. W kwalifikacjach nie poszło, twierdził, że to była kwestia tego, że mieli problemy z blokującymi się hamulcami, nie był w stanie uzyskać rytmu w tym wyścigu. Miał trochę szczęścia, ale
Tak jak Lewis Hamilton został wybrany kierowcą dnia, tak na mnie bardziej zrobił wrażenie koleś, który idzie 7. wyścig w życiu w bojedzie Haas i przebija się o 10 pozycji. Więc Oli dostaje mego propsa. Co do Disa, no jest kilku kandydatów. Najłatwiejszym celem jest Lando Norris, chociaż nie chcę go za bardzo krytykować, bo po prostu jest jaki jest. Wydaje mi się, że to się jak problem zahacza w głowie. Natomiast dziś dam organizacji, dlatego że co do zasady odnoszę wrażenie, że sędziowanie w Formule 1 i to jak wyścigi są kierowane, odkąd mamy nowego dyrektora wyścigu, to że sprawy się poprawiły. Ale moment, w którym Albon nie przechodzi do Q2, dlatego że 45 minut po stwierdzeniu przewinienia i do tego jeszcze drobnego, jakby cofają czas Hülkenberga, który wszedł do Q2, to jest dla mnie skandaliczna sytuacja i totalnie niepotrzebna do tego jeszcze, dlatego że no i tutaj Robert Mayne zdaje na temat limitów toru. Dla mnie, jeżeli miejsce jest tak mało ważne, że oni to sprawdzają jakby po 45 minutach i on i tak stracił czas Hülkenberg w tym miejscu, to w ogóle nie trzeba było się tym zajmować. Ale skoro już to robią, to niech to robią poprawnie i niech nie utrącają wyniku sportowego, bo to chodzi o punkty dla Albona, to są premie dla Albona, to może być premia dla Williamsa na koniec sezonu za stracone punkty, które mogli stracić w tym wyścigu, więc dziś wyjątkowo dis nie dla człowieka, nie dla zespołu, tylko dla FIA, za którą zazwyczaj obstaje za tą aferę z kwalifikacji. Props dla McLarena za auto. A minus, czyli dis, czy za światła w trakcie pit stopów Red Bulla. Jakby w tej perfekcyjnej Formule 1 pokazuje to wszystko, że perfekcji nie da się osiągnąć i jest to fajny przykład, że tak naprawdę tak zorganizowany zespół, jakim jest na pewno Red Bull, w cudzysłowie nie miał backupu na niedziałające światła i rozwiązania. To, co mnie tam zadziwiło w tej sytuacji, to to, że no dobra, o ile w przypadku Verstappena, no to coś tam nie zadziałało i nie wiedzieli, o tyle zjeżdżał jakiś Tsunoda, no to przecież jest drugi i dlaczego Tsunoda on nie wiedział o tym, że te światła nie działają? Straci dokładnie tyle samo czasu. Widocznie nie wiedział. I ogólnie za to, jak tą całą sytuację rozegrali, ponieważ tak jak Cezary powiedział, według mnie drugi kierowca, który zjeżdża okrążenie chyba czy tam 2 później, powinien dokładnie wiedzieć i dostać sygnał, że czy też jakoś zareagować, tak? I jednak to nie zostało zrobione. Jest to mały szczegół, ale szczegół, który pokazuje, że jednak w tym perfekcyjnym świecie, jaki bardzo często jest nam pokazywany, jednak coś się wydarza i wtedy widać tak naprawdę reakcję, bo tam chodzi o to, że trzeba podjąć jakąś tam decyzję i być pewny tej decyzji. Oczywiście to ich kosztowało bardzo mało, ale myślę, że na przykład wyścig Verstappena mógł się trochę inaczej ułożyć, gdyby nie stracił tam tych 2-3 sekund, ponieważ akurat wyjechał za Ocona i tak naprawdę sporo go to kosztowało. No chyba po raz pierwszy w historii światła dostały Disa. To bardzo ciekawe. Ale jeśli mogę, do komentarza Cezarego o jak track limits i skandalu 45 minut, takie rzeczy, można bardzo łatwo to wszystko odwrócić, tak? Wspominałeś o karze, znaczy o premiach, o tym, że jakby Albon nie wszedł do drugiej kwalifikacji, że Hülkenberg i tak na tym miejscu stracił. No ale gdyby został na torze, to by stracił jeszcze więcej. Także można to wszystko odwracać. Problem jest taki, że regulamin jest źle napisany, ponieważ teraz jest kilka miejsc, które jest jakby monitorowane, tak? I nie jest to monitorowane tak jak większość myśli przez człowieka, tylko po prostu są kamery, które jest software, który ma wyznaczone i tak naprawdę to software'owo jest jakby określane, czy auto było, czy nie jest, tak? Ponieważ oko, no jakby technologia jest dużo bardziej precyzyjna. Z tego co wiem i tak samo jest w WEC-u, jest kilka miejsc na torze, ponieważ te kamery nie są wstawione na wszystkich zakrętach. Z drugiej strony mamy regulamin, który mówi, że na każdym praktycznie centymetrze toru auto musi mieć przynajmniej 1 centymetr powierzchni na linii, tak? Czyli nie możesz wyjechać 4 kołami poza białą linię i to się wiąże na każdym centymetrze toru i mamy tak naprawdę
regulamin, który jest według mnie niesensownie napisany i po prostu tak jest. Jest jeszcze gorzej, czasami na przykład w łeku wyjedziesz na żwir, tak? Czyli wylecisz z toru, ewidentnie straciłeś 3,4 sekundy, jak to zrobisz i cię pokażą, to ci to na przykład te okrążenia anulują, tak? Bez sensu. Bez sensu, ale tak jest, takie są reguły gry. Powinny być, wiecie, jak w tenisie, takie eagle eye, że jest przybliżenie i czy tam opona milimetrem jednak dotyka jeszcze asfaltu. Ale tak jest, tego ci nie pokazują. Tak naprawdę według mnie, znaczy nie według mnie, znaczy inaczej, według mnie tak jest. Nie jestem w 100% pewny, ale w 99,9, tak? Był nawet takie, to już takie, wychodząc poza jakby wyścigowe Formułę 1, sam nawet zgłosiłem to do dyrektora wyścigu po chyba w 2023 po Le Mans. Było tak, że kiedy wyjeżdżałeś tam kilka centymetrów, miałeś track limit, ale kiedy wyjeżdżałeś na przykład 5 metrów, nie było nic. No i okazało się, że po prostu wyjeżdżałeś poza obszar technologii, poza oko, poza jakby obszar, który oni wyznaczają, tak? No i no i jakby zostało to poprawione, co jest ale no jakby temat track limitów, jakby to ograniczeń jakby wyjazdów poza tor jakby już był dawno przeciągany i myślę, że też nie ukrywajmy, szerokie linie, które są dużo szersze niż były, to jest też wyciągnięcie ręki do kierowców, żeby było mniej. W momencie, kiedy masz węższą linię, możemy się kłócić. To teraz trzeba szerszą linię wszędzie na torze, no ale umówmy się, trzeba też jakby common sense, tak, czyli jakby równowagi do tego i fakt jest taki, że 45 minut, czy tam nie sporo później jest to sporo czasu, no ale jakby nie było regulaminu. Problem jest taki, że zespoły tak naprawdę według mnie mają swoich ludzi, którzy oglądają onboardy innych kierowców i zaznaczają i później niby nie można skarżyć się na innych, no ale ktoś musiał pewnie to podsunąć. No. Nie, w Formule 1 to trzeba się skarżyć na innych. Co chwilę są przecież te radiowe. Max nakablował, to jest w ogóle niezłe, że wypatrzył, że Norris zrobił jump starta przed startem. No, ale to normalne. To widać gołym okiem i Ale na przykład dawniej byś miał przejazd przez aleję, tak, serwisową, przez pit lane i ta kara byłaby dużo większa. Według mnie na przykład 5 sekund za to jest zbyt mało. Też tak uważam. Byłem zszokowany. Znaczy to nie jest tylko dzisiaj 5 sekund, jest to od kilku lat jakby tendencja dawania 5 sekund i bardzo często te kilka centymetrów, kilkanaście centymetrów pozwala ci tak naprawdę zyskać dużo więcej niż te 5 sekund. Czasami dostajesz karę i nawet straciłeś na tym, ale jest to dosyć prosty błąd i według mnie jednak powinien być, ponieważ możesz zyskać sporo. Nie jest to robione specjalnie, ale według mnie 5 sekund jest to zbyt mało. Również się zgadzam, to było za mało. Robert, chciałbym, żebyśmy zrobili sobie taki wstęp do łeka, bo do tego jeszcze wrócimy potem szerzej, ale zbliża się wyścig Imola. Po długiej przerwie wracasz ty do ścigania, przybierasz tam już nóżkami, już sobie jak śpisz, to już się budzisz i wiesz, że już jechałeś wyścig, czy... Nie, jeszcze nie. To już nie te czasy. Jednak nie taki młody, żeby tak było. Imola wraca łek na Imoli, będzie to dużo krótszy wyścig, 6-godzinny. Tor bardzo specyficzny, myślę, że większość tutaj naszych słuchaczy wie, że Imola jest taka oldschoolowa, bardzo wąska, bardzo techniczna. Layout toru, charakterystyka toru bardzo utrudnia ściganie się w kategoriach, gdzie masz różne kategorie, w mistrzostwach, w których masz różne kategorie, czyli w naszym wypadku dwie, te auta mają różne prędkości, wyprzedzanie jest bardzo trudne, także element jakby tłoku na torze i pomiędzy wyprzedzania pomiędzy hypercarami a GT odgrywa dużą rolę. Pod tym względem też masz mało do powiedzenia, musisz mieć sporo szczęścia.
krótko, błędy, trzeba jakby unikać błędów na Imoli. Jednak jest to tor, gdzie możesz sporo za nie zapłacić. I jest to tor, gdzie w ubiegłym roku nasze auto bardzo dobrze się sprawowało. Nadal nie ma gwarancji wyniku, ale jedziemy pozytywnie nastawieni, mimo to, że konkurencja testowała na Imoli po Katarze, my niestety nie, także będziemy musieli nadrabiać zaległości. Miejmy nadzieję, że warunki będą stabilne, ponieważ prognoza pogody nie jest rewelacyjna, także oby nie było tak, że na przykład treningi będą mokre i wyjedziesz na kwalifikacje dopiero na suchym torze, ponieważ wtedy jest to najgorszy scenariusz dla kogoś, kto po prostu nie testował tam, ale zobaczymy jak będzie. Fajnie, bo wreszcie wyścig, że nie będzie trzeba daleko lecieć, tylko wskoczyć do samochodu i jazda. No i jest taki news łekowy też całkiem spory, to znaczy McLaren potwierdził wejście do łeka, prawda Czarku? Proszę. Od 2027 roku. Super fajna wiadomość i naprawdę no jest to takie aż zachwycające, jak rośnie w siłę ta kategoria. Kategoria, która cały czas moim zdaniem jest ciągle niedoceniana, chociaż przez kibiców jest doceniana. Na Imoli będzie mnóstwo ludzi, na Spa jest mnóstwo ludzi. To jest fantastyczny wyścig. Jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem WEC na Spa jest fajniejszy niż Formuła 1. No i fakt, że dochodzą takie wielkie brandy znowu kolejne, teraz Aston Martin, co prawda czasami drzwi im odpadają, ale myślę, że się ogarną. A do tego jeszcze McLaren, który jest przecież ogromnym brandem, legendą motorsportu, znowu do Hypercara. No to jest jakby przejaw tego, jakie sukcesy odnosi ta kategoria i moim zdaniem jest to też przejaw sukcesu no, człowieka, który tak naprawdę opracował tę koncepcję obecną. Co prawda przez to samochody są może za ciężkie, ale generalnie popularność łeka rosnąca to raczej Marek Nawarecki, prawda, i jego koncepcja wyznaczenia tej kategorii i jej przepisów. Natomiast ja się zastanawiam, jak to jakby rzutuje na, ujmę to brzydko, interesy Roberta, jeśli chodzi o tę kategorię, bo oczywiście teraz AF Corse i Ferrari, ale jak tak dochodzą nowe brandy i tak dalej, Aston pomarańczowy też ładny. I McLaren, to chyba jakby zwiększa trochę opcje, tak, dla kierowców, prawda? A ty widzę, nie, no to jest większa opcja oczywiście, im więcej porządnych marek, zespołów tak naprawdę fabrycznych, tym lepiej, zwiększa potencjalnie możliwości znalezienia pracy, ale umówmy się, 2027 to jeszcze sporo czasu, tym bardziej w dzisiejszych łeku nie jest łatwo wejść prosto do tak wyrównanej kategorii, do tak zaawansowanej kategorii, być wydajnym, mieć od razu mocne auto. Sporo jeszcze może się zmienić, także pożyjemy, zobaczymy. Dojdą jeszcze inne brandy. Nawet nie wiem, czy jest już oficjalne, czy było ogłoszone oficjalnie, czy nie, ale McLaren nie będzie jedynym, który wejdzie. Także pokazuje tak naprawdę, jak atrakcyjne tu są możesz te powiedzieć, tu jest bezpiecznie. Nie. Także no, to pokazuje, jakby ostatnie lata pokazują, że może kierunek, jeśli chodzi o jazdę, nie jest aż tak atrakcyjny jak dla producentów, ale jednak zainteresowanie producentów jest ogromne, także był to strzał z dziesiątkę i myślę, że ściganie jest coraz lepsze w łeku i to jest fajne i nie tylko dla nas kierowców, ale dla kibiców, dla konstruktorów. Oczywiście jest jeden tylko zadowolony, ten kto wygrywa, a reszta narzeka, ale jednak zainteresowanie jest duże. Duże to pokazuje jak no inaczej. Gdyby nie było fajnie i gdyby nie było sensu, konstruktorzy by nie byli tym zainteresowani. Tak, zdecydowanie, jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam. Ja też się przekonałem w zeszłym roku i bardzo mi się podoba od tego czasu. Formuła 1 z powrotem i tu też się szykują, nie wiem czy, no powrót w zasadzie, nie, McLaren był kiedyś w łeku czy nie, bo nie wiem. Był. No to też powrót w Formule 1 się szykuje. Dużo osób by chciało, ale ta plotka, szczerze mówiąc, pojawia się co kilka lat, albo nawet co roku i póki co jeszcze nic z tego nie było, ale silniki V10. Coraz głośniej się o tym mówi. Ja tych silników, ja je znam tylko z YouTube. Nie oglądałem jak one były. Czarku, czy jesteś za powrotem, czy przeciw powrotowi? Oczywiście w tle jeszcze mamy to, że zmienia się koncepcja techniczna od przyszłego roku.
Znaczy dla mnie odpowiedź jest oczywista. Ja oczywiście słyszę te argumenty, że tutaj XXI wiek, że to samochody, zwyczajna motoryzacja. Nie kupuję tego, to nie ma takiego przełożenia. Natomiast no, to jest no-brainer. Chodzi generalnie o silniki wolnosące. Jeżeli nie V10, to V8. Te, które kręcą się wysoko, no 18-20 tysięcy, nawet V10 dochodziło obrotów na minutę, które budzą emocje, ale tam są same plusy. Będą to silniki tańsze, będą to silniki mniejsze, będą to silniki lżejsze i do tego będą wzbudzały emocje, których no ty nie pamiętasz, Maksiu, ale które no kiedyś przyjazd bolidu Formuły 1 obok to było przeżycie wstrząsające i ono naprawdę jak stałeś blisko, to trzęsło się w tobie wszystko, wnętrzności się i to realnie, to nie jest przenośnia, po prostu czułeś te drgania, przechodziły przez ciebie. Moc, czysta moc w powietrzu, to były przecudne odczucia, więc zawsze 100% za i nawet jak czasami dyskutujemy czy tam z kolegami w biurze prasowym i oni tam są takie głosy, że tutaj no to XXI wiek. Alonso ostatnio powiedział i to mnie przeraziło, że nie, no tu już trzeba iść z duchem czasu. Nie kupuję tego. Formuła 1 powinna być no, wstrząsająca, powinna właśnie budzić takie emocje. I nie powinna udawać, że tutaj w przyszłym roku system RSH przejdzie do mojej Hondy Civic, bo to nie nastąpi, prawda? To jest po prostu uda. Więc jestem za, ale to niestety w najbliższym czasie nie wydarzy. Robert, co się śmiejesz, że z Cezarego taki romantyk wychodzi, że wspomina? Nie. No tak było i jednak e, ja pamiętam, że tak naprawdę dźwięk to jest pierwsza rzecz, którą słyszysz, tak? Zanim przejedzie to auto, które ten dźwięk dodało wibracji i jakby nie było, utrudniał też pracę na przykład. Myślę, że większość dziennikarzy młodych by im się to nie podobało, ponieważ nie mogliby sobie robić wywiadów w trakcie sesji, ponieważ ich to mało interesuje, co się dzieje na torze. Szukają jakby tam swoich newsów, ponieważ w dzisiejszych czasach sporo się zmieniło, nie tylko dźwięk Formuły 1, ale też praca w padoku. Ja pamiętam, że kiedyś mieszkałem jako młody kartingowiec 8 kilometrów od toru koło Moncy i kiedy dobrze wiało w odpowiednim kierunku, to ja słyszałem to w fabryce Birella, czyli tak naprawdę producenta go-kartów, w którym się ścigałem, że ktoś testował, tak nie mówiąc już nawet o wyścigu, gdzie masz tych bolidów 20, ale kiedy Ferrari na przykład testowało, było to słychać, tak? To pokazuje skalę ogromną i dźwięk według mnie jest częścią jedną z głównych części DNA motorsportu. Z drugiej strony, czy ten pomysł ma szansę? Według mnie bardzo małe. Dlaczego wypłynął teraz? Według mnie jest to takie wykorzystanie, ponieważ budzi on pozytywne emocje, powiedziane przez osobę, która niekoniecznie budzi pozytywne emocje. I według mnie niestety to nigdy nie wejdzie w życie, a szkoda. Czytałem jakby komentarz Fernando, coś z matematyką mu słabo, bo chyba, że nie możemy powracać do aut, które jakby paliły 3 razy więcej niż teraz. To dokładnie nie jest tak, ale myślę, że szkoda, ponieważ jednak te 20 tysięcy obrotów, może nie 20, ale 17 już by zrobiły robotę, ten dźwięk może nie w 100% też by zrobił robotę i myślę, żeby zastrzyknął pozytywnych emocji też do kibiców, nie tylko tych siedzących na torze, na trybunach, ale też jakby więcej osób usłyszałoby o Formule 1, tych osób, które są wokół toru i może po prostu zaciekawiło. No A dobra. ja wierzę, że może wrócić, że mogą wrócić te silniki, dlatego że Formuła 1 idzie w tym kierunku show, tej amerykanizacji, co ma swoje dobre i złe strony i myślę, że jednak no, oni sobie coraz bardziej zdają sprawę z tego, że oni chcą ludźmi tak wstrząsać, że to chodzi o te emocje. Więc wierzę, że na kanwie tego podejmą te decyzje, mimo tego, że to, bo ty mówisz o prezydencie FIA, tak? On to rzucił żeby jakby ocieplić wrażenie wokół ostatnich wydarzeń wokół siebie. No nie wiem, czy tak wejdą. Znaczy nie wiadomo kiedy, tak? Ponieważ No, jeśli teraz zmieniać regulamin, który jest już napisany, musisz mieć 100% jakby za poszczególnych producentów. Pamiętajmy, że Power Unit, czy też jednostka napędowa znacznie zmieni siłę
poszczególnych zespołów. Widzieliśmy to w latach, gdzie weszła hybryda. Dominacja Mercedesa była nie jeden sezon, a trwała 5-6 lat, ponieważ mieli tak ogromną przewagę. Mercedes, myślę, w pierwszych sezonach hybrydy wykorzystywał swoje 70% mocy, a i tak mieli sekundę przewagi. Kiedy idziesz w coś i tak naprawdę tak będzie, według mnie, że idziesz w nieznane, bardzo nieznane, no to każdy chce wykorzystać tą sytuację. Jakby ten rozwój i te prace są na tak zaawansowanym poziomie, że ktoś, kto czuje, że ma przewagę, ktoś, kto wie, że jest w dobrym punkcie, ten nie będzie chciał. I to nie chodzi o dobro kibiców, o dobro sportu, tylko po prostu jego interesy. I takie są reguły i on będzie to wykorzystywał. Także jeśli coś będzie na rzeczy, to dopiero za dobrych kilka lat. Ale dla mnie byłoby super rozwiązanie i od razu podpisałbym się pod tym rozwiązaniem, nawet jeśli by miałoby to trwać kilka lat, ale według mnie kibice nigdy nie usłyszą już prawdziwych V10 na trybunach. No bardzo głośno też tam Audi, przedstawiciele Audi mówili, że nie, kochani, my tu wchodzimy, mieliśmy obiecane te nowe, żadne V10. Ale słuchajcie, bo słuchają nas też osoby, które na przykład oglądają Formułę 1 od roku, albo w ogóle w tym roku zaczęły i nie wszyscy mają też taką wiedzę techniczną. Jakby to tak w prostych słowach wyglądało, gdyby teraz zamienić te silniki na V10? Czy by to poprawiło ściganie? Jakby się zachowywały te bolidy? O to mi chodzi względem tych jednostek napędowych, które są teraz. Czy byłoby łatwiej byłoby wyprzedzać? Byłyby wolniejsze, szybsze? To wszystko zależy od wagi. Gdybyśmy zrobili jednostkę napędową, która waży 50 kg mniej i zostawili limit wagi, obniżyli limit wagi o 50 kg, to bolidy byłyby dużo szybsze, nawet gdyby miały mniej mocy. Z drugiej strony, dla osoby, która ogląda to w telewizji Formułę 1, to tak naprawdę mało by zmieniło. Co by się zmieniło, to tak reakcja auta, tak? Chociaż też w telewizji jest bardzo trudno ją zobaczyć. W dzisiejszych czasach bolidy Formuły 1 po pierwsze są szybkie, ale generują jakby czas okrążenia na prostych i na docisku, tak? Są bardzo wolne w wolnych zakrętach, ponieważ są ociążałe, są duże. Dlaczego są duże? Po to, żeby miały dużą powierzchnię aerodynamiczną, żeby generowały duży docisk, inaczej te czasy okrążeń byłyby dużo wolniejsze. Także jest to trochę taki efekt, że jedna rzecz techniczna pociąga sporo konsekwencji. I to nie jest takie proste. Co możemy powiedzieć na faktach, tak żeby osobom dać? Ja pamiętam, jak siedziałem w Hospitality Alfa Romeo w Silverstone, rozmawiałem z dziennikarzami i rozmawiałem, tak? I dużo ludzi w padoku. Patrzę na ekran i już sesja trwała 4-5 minut. Co 20 lat temu, czy też 15, nie było w ogóle. I dwie rzeczy mnie zaskoczyły, tak? To, że siedziałem w Hospitality, które jest przy torze i w ogóle tych bolidów nie słyszałem, a druga rzecz, to dawniej, kiedy zaczynała się sesja, nie było jednej osoby w padoku. Wszyscy byli jakby szukali miejsca, nawet osoby, które nie miały dostępu do trybun, żeby zobaczyć, co się dzieje na torze. A teraz jest dużo osób, które przychodzą do padoku, zrobić sobie selfie i pokazać, że są w padoku, których w ogóle nie interesuje ta Formuła 1, ale ta Formuła 1 też nie zaciekawia, ponieważ te osoby nawet praktycznie nie słyszą tych bolidów. I to jest takie zderzenie rzeczywistości spore. No ale to, co było, według mnie zostanie i jest to jakby w pamięciach naszych i też ciężko przekazać, ale no, ja pamiętam, jak jako trzeci kierowca chodziłem na tor oglądać bolid Formuły 1, no i wiesz, ten bolid słyszałeś całe okrążenie, tak? Kiedy testowałeś na przykład i byłeś sam na torze, to nie było miejsca, w którym byś nie siedział, żebyś nie słyszał bolidu. No, i to nie chodziło nawet na torze, nawet kilometr od tego toru, tak jak wspominałem, z dobrym wiatrem nawet 7-8 kilometrów od tego toru.
No dobra, No bardzo właśnie. dziękuję. A jeśli mowa o silnikach, to Cezary przywiózł ploteczkę z Bahrajnu, furora na TikToku, kilkaset tysięcy wyświetleń tego filmu. No powiedz, Czarku, czego ona dotyczy, ta plotka i jak bardzo jest to plotka? Na ile procent masz pewności? To jest plotka i pewności na 100% nie mam. Natomiast wieść niesie po padoku i patrząc na reakcję Maxa Verstappena, co komentowałem z kolegami dziennikarzami, na przykład z Luisem, którego Robert też dobrze zna, że Max jakoś jest dziwnie zrelaksowany, biorąc pod uwagę problemy Red Bulla. Na co Luis powiedział, wygląda jak człowiek, który wie, że w przyszłym roku będzie miał czym jeździć. To oczywiście jest takie pół żartem, natomiast no, poszła wieść taka, że Verstappen już podpisał kontrakt do tego z Mercedesem, co w ogóle brzmi kosmicznie, no bo Mercedes stawia na Antonellego i na Russella. Russell robi świetną robotę w tym momencie, Antonelli też się spisuje. Natomiast no, pojawiło się taki no, rumor, że że to już jest postanowione, że Max żegna się z Red Bullem, co mnie nie dziwi, bo moim zdaniem Red Bull się składa na tym etapie i po dojściu Verstappena totalnie się zawali. Natomiast tak się przyjmuje, jeszcze raz, w plotkach, ale jednak poważni ludzie o tym rozmawiają. Robert, jak Russell się spisuje, Antonelli też chyba dowozi jak na debiutanta, ale czy jest tak, że jak masz Verstappena na rynku, to po prostu się nie zastanawiasz i bierzesz, a potem się będziesz martwił za kogo? Jeśli jesteś to Wolfem, tak. O. Ponieważ myślę, że jednak Max Verstappen jest takim tematem, gdzie e, inaczej, jest to temat gorący. Dlatego, że to miał możliwość podpisania Maxa Verstappena i jak był jeszcze młodym kierowcą i nie miał jakby fotela dla niego. W tym momencie Red Bull zaoferował w Toro Rosso, dawniej chyba jeszcze zespół się Tak. nazywał Toro Rosso, jak Max debiutował. I po prostu to Red Bull podpisał z Maxem ten kontrakt. No i jakby po pierwsze odbierasz jednemu z głównych rywali najmocniejszego według mnie kierowcę. Po drugie przyciągasz go do siebie. Po trzecie jakby no byłoby wariactwem, gdybyś się nie wziął, jak masz możliwości, Mm. ponieważ według mnie to nie są tanie możliwości, ale jeśli masz budżet na to, żeby wziąć Maxa Verstappena, to byłoby wariactwo go nie wziąć. I to każdy zespół w padoku byłby po prostu wariatem, gdyby miał możliwość podpisania Maxa. Max byłby zainteresowany startem u niego i powiesz nie, sorry, ale wiesz co, jedna rzecz jest pewna, kiedy masz Maxa u siebie, nie masz wymówki, że to kierowca traci 2,3 sekundy. I bardzo możliwe, że są szefowie zespołów, którzy by nie chcieli Maxa, którzy Mm. jak przyjdzie im powie szef, masz tu pieniądze, przynieś mi go, no to mają problem z tym. Ale no jakby rumory, jakby te całe jakby pogłoski zawsze będą. Max według mnie jest wyluzowany, ponieważ początek sezonu pokazał po raz kolejny to, co jest jego mocną stroną i to, że potrafi zrobić różnicę. To, że on jest kilka punktów, bodajże 6 za liderem Mm. mistrzostw, to naprawdę jest spory wyczyn. Okej, Bahrain nie był najlepszym wyścigiem, ale tak jak powiedziałem, myślę, że początek sezonu Maxa był wyśmienity. Chociaż widziałem parę takich akcji onboardowych w trakcie treningu, gdzie widać tą frustrację. Tego nie widać poza autem, ale w aucie widać, że jednak to auto nie słucha się go. No i nie zawsze Max swoim talentem będzie w stanie wyprostować tą sytuację. Im dłużej ta sytuacja będzie trwała, im dłużej on będzie miał narzędzie, które nie będzie w stanie walczyć, tym większe prawdopodobieństwo, że Max rzeczywiście może zmienić kolory. Myślę, że też jedna rzecz, którą nikt nie wie, a on na pewno wie, to jest to, w jakim punkcie jest silnik Red Bulla, ponieważ to będzie jeden z większych, myślę, aspektów decyzyjności Maxa. Te po prostu dane i sytuacja, jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, że akurat Mercedes ma takie
najlepszą reklamę, tak? Ponieważ kiedy była duża zmiana regulaminowa, to akurat Mercedes się strzelił w hybrydę już dobre kilkanaście lat temu. No i na pewno Mercedes będzie na tym chciał ugrać jak najwięcej, tak? Daje największą gwarancję. Ale to, co wydarzyło się kilkanaście lat temu, nie ma pewności, że się wydarzy dzisiaj. Także ogólnie temat jednostek napędowych silników będzie gorącym tematem, nie tylko jeśli chodzi o wydajność poszczególnych bolidów, ale też decyzyjność, tak? Jakby poszczególnych kierowców. We włoskim programie, podcaście ostatnio też wspominałeś o tym, że twój Dream Team to Verstappen i Leclerc, więc... Nie wspominałem o Dream Team, pytanie było inne. A? Kogo bym wziął jako szef zespołu, żebym był konkurencyjny w najbliższych 3 latach? To jest... Okej. Z Rozumiem. Dream Teamem to nie ma za dużo No wspólnego. tak, jasne. O, a Dream Team w takim razie? Verstappen, Hamilton? Nie, wziąłbym siebie. Okej, ale jeszcze Ale myślę, jak- teammate'a ale- musiałbyś mieć. Ale teammate'a bym wziął Alonso. Mm. Ale to mówimy o Dream Team, także marzyć można. Oczywiście jako szef zespołu nie możesz też się ścigać, także nie robiłbyś tego ani jednego, ani drugiej rzeczy dobrze, ale jeśli mówimy o Dream Team, ale tak w 100% Dream. Myślę, że wielu kibiców chciałoby zobaczyć taki team, chociaż przez jeden sezon. A mi się z kolei marzy, żebyśmy my się spotkali na któryś podcast też przy kawce. Bardzo mi się to podobało w ogóle, jak tam po włosku lecisz. Ja wiem, że mówisz po włosku płynnie, ale to no super, jednak ta ich ekspresja jest troszkę inna, to wszystko jest troszkę inne, ale coś Czyli chciałeś co, dodać? mówi... A. Nie, bo właśnie mówisz mi, że po włosku mi lepiej to wychodzi, tak? Nie wiem, bo nie znam włoskiego. Jak dla mnie to tam możesz robić, wiesz, błąd na błędzie. Ja to się umiem przywitać i zapytać, jak się masz. Ale jeżeli się obiecuję, że jeżeli się spotkamy na żywo na nagrania, to przygotuję całe powitanie po włosku, nie z kartki. I zapamiętam. I powiem. Damy napisy wtedy. Ale zostajemy w Red Bullu. Czyli potwierdzasz mi, że lepiej to wychodzi po włosku mi. Bo jak Nie- chcesz zaczynać po włosku, to nie, róbmy po polsku i... Może włoski jest po prostu też troszkę bardziej śpiewny niż polski, uważam, i te języki z tamtego regionu w ogóle troszkę inaczej brzmią. Zawsze tak, wiesz, fajnie zobaczyć Polaka, że umie w innym języku się wypowiadać w zagranicznych mediach. Zostajemy w Red Bullu. Chcieliśmy zapytać cię o to, jak ty odebrałeś dramatyczną dosyć roszadę Liama Lawsona po 2 wyścigach, strącony z nieba, czy też nazwijmy to tak Red Bulla do niższych kręgów, do Racing Bulls. Czy dla ciebie to było po prostu brutalne rozprawienie się, ale potrzebne? Czy jednak myślisz, że tam już jest bałagan i oni już trochę nie wiedzą, co robią? Ciężkie pytanie, ponieważ tak naprawdę musisz żyć tym i być w środku, tak? Według mnie po pierwsze nie widzę tego i myślę, że jest to dobre dla Lawsona samego. Że to dobre. Tak. Myślę, że jeśli te pierwsze 2 weekendy by się powtórzyły, to nie byłoby to dobre dla niego, ogólnie, ponieważ kiedy startujesz w Red Bullu, ten Red Bull nie jest mistrzowskim autem, ten Red Bull wymaga naprawdę perfekcji, żeby być w stanie zawalczyć, to tak naprawdę jest bardzo łatwo i jesteś w sytuacji, która nie jest komfortowa, szczególnie dla kogoś, kto ma małe doświadczenie, ponieważ Lawson był ryzykownym wyborem i wymiana Lawsona po 2 weekendach, no można powiedzieć trudnych weekendach, tak, niestety potwierdza to, że szczególnie kiedy w Formule 1 jest duża presja i Red Bull jest pod ogromną presją, to zachowanie było trochę takie jak tonący, który się chwyta wszystkiego, żeby tylko nie zatonąć, tak? I z jednej strony było to brutalne, ale z drugiej strony myślę, że Lawson ma większe szanse w miejscu, w którym teraz jest.
Co nie znaczy, że wymieniając Lawsona nagle Red Bull sobie rozwiązał wszystkie ich problemy. Ale bardzo możliwe, że zwiększył szanse na punkty, ponieważ Red Bull jest tak naprawdę według mnie czwartym, piątym zespołem w stawce i kiedy jesteś czwartym, piątym zespołem, to jest ciężko o punkty. Albo masz dwóch. To Wiesz, tak to najlepiej. naprawdę jest bardzo ciężko o punkty i trzeba naprawdę wszystko składać A dodatkowo według mnie jakby aspekt Maxa, bycia partnerem Maxa, wspominaliśmy na przykład o szefach zespołu, tak, że niektórzy mogliby się bać zatrudnić Maxa, to tak naprawdę większość pewnie kierowców w stawce Formuły 1, jak ma wybór, to nie chce koniecznie iść jako drugi kierowca do Red Bulla, ponieważ jest to naprawdę kamikadze. Ja rozumiem, Hadjar powiedział, że on by nie miał z tym problemu. No nie miałby pewnie z tym problemu, żeby podpisać się pod tym kontraktem, ale mógłby mieć problem po 2 Grand Prix, żeby nie zostać bez pracy. Red Bull może to zrobić, ponieważ ma 2 zespoły, tak, że sobie robi te wymiany. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, nie jest w łatwej sytuacji, jeśli chodzi o wydajność auta, ale też nie jest w łatwej sytuacji mając Maxa Verstappena, ponieważ jakby Max stawia poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko i te standardy. Dodatkowo każdy, kto wchodzi do zespołu, który Max bardzo dobrze zna, który co Max powie, tak wszyscy pewnie zrobią. W momencie, żeby przesunąć ten bilans na twoją stronę i żeby ludzie też robili to, co ty mówisz, jeśli chodzi o rozwiązania, o preferencje techniczne, to musisz pokazać to na stoperze. Ponieważ tak, jest to jedyna droga, gdzie jesteś w stanie przekonać ludzi do siebie, to jest stoper, a kiedy ten stoper jest przeciwko tobie, wchodzisz w taki tunel, który tak naprawdę nie ma wyjścia, który trwa wiecznie i wchodzisz w taką ciemność no i nie jest to łatwe zadanie. Teraz jest Tsunoda, który ma przebłyski, jest momentami bliżej. Myślę, że Lawson nie jest gorszym kierowcą, szczerze, od Tsunody, tylko po prostu jest na innym poziomie i od Lawsona wymagano, Lawson chciał się pokazać, co nie zawsze idzie w parze, szczególnie kiedy jest tak trudna sytuacja i ten bolid jest naprawdę trudny w prowadzeniu. Dodatkowo miał problemy w Australii, dodatkowo weekend sprint w Chinach. To też utrudniło na pewno pracę no i jednak jest to sport na bardzo wysokim poziomie i kiedy mentalnie nie jesteś w tym optymalnym dla ciebie punkcie, to ta presja naprawdę nie pomaga i im więcej chcesz, tym gorzej ci wychodzi. Norris tak miał, nawet był krytykowany przez fanów szczególnie, jakoś nie jest szczególnie lubiany, za to, że przyznał, że on nie chciałby startować z Verstappenem w jednym zespole. Dziwiła mnie to krytyka, dlatego że doskonale go rozumiem. Tym bardziej, że okazało się, że pozostanie w McLarenie było bardzo dobrą decyzją. Natomiast zastanawiam się taka rzecz, czy widzisz jakiegoś kierowcę czy kierowców, którzy u boku Verstappena mogliby sobie radzić naprawdę dobrze, że to byłby taki pewniak? Inna sytuacja, gdyby to Verstappen przechodził do twojego zespołu, a inna jest sytuacja, kiedy ty przychodzisz do tak zwanego zespołu Verstappena, który tak naprawdę jest jego rodziną, który się wychował, Tak. który zna wszystkiego. To naprawdę zmienia. Zmienia początek twojej pracy, zmienia to, jak ludzie cię postrzegają, zmienia to, jak twoje słowo jest wyważone, tak? I jaka jest waga tego słowa. Na przykład dobrym przykładem jest Hamilton Leclerc i trochę myślę, że jest walki poza torem o to, w jakim kierunku idziemy, kto ma tak naprawdę, kogo słowo jest ważniejsze, ponieważ niekoniecznie kierunek, który chcesz obrać, jest dokładnie taki sam i wtedy tak naprawdę to właśnie ta twoja osoba i ten twój status w zespole poza torem jest bardzo ważny. Myślę, że jest paru kierowców, którzy są w stanie zawalczyć z Maxem na neutralnym terenie.
jest trochę większa ilość kierowców, która gdyby Max przyszedł do zespołu, w którym startują, na pewno byliby w stanie się podpiąć. Myślę, że jest bardzo mała lub nawet zerowa ilość kierowców, która jest w stanie przyjść do Red Bulla i walczyć z równym z Maxem dzisiaj. A w innym zespole co? No powiedziałem, w innym zespole, gdyby Max dołączył do Tak, ale kogoś, w to jakim? jest... Nie wiem, no w jakim? W innym. Wybierz sobie. Wybierz sobie. To też zależy, tak? Ponieważ Ferrari myślę, że zależałoby sporo od tego, od statusu, tak, który mu się da i ile to wszystko by trwało. Widzimy, że Hamilton tak naprawdę błysnął w Chinach w sobotę, tak naprawdę zaimponował mi. Ostatnie 2 Grand Prix ma trochę więcej problemów i ostatnie 2 Grand Prix Leclerc dostał naprawdę spory wiatr w żagle i nawet niektóre wypowiedzi, które szczególnie po Suzuce, że teraz dokładnie wie, w którym kierunku, który kierunek musi obrać i chce iść w swoim kierunku, tak? To jest wypowiedź, która sugeruje pomiędzy jakby słowami, wyrazami, że zespół stracił czas słuchając i chcąc pójść w jednym kierunku, a kto mógł jakby, jest tylko parę osób, które mogły nakierować ten zespół na inny kierunek, który nie był zgodny z jakby z życzeniami Leclerca. I to nie jest tak, że zespół nie chce z tobą współpracować, to nie o to chodzi, chodzi o to o priorytety, tak? Jest długa lista poszczególnych elementów, na którymi zespoły muszą się skoncentrować i się daje priorytety. I jeśli twoje rzeczy będą na tym wyższym priorytecie, automatycznie twoje rezultaty będą lepsze i kiedy twoje rezultaty są lepsze, tym łatwiej ci jest walczyć z przeciwnikami, ale też zrobić różnicę względem twojego partnera zespołowego. I to jest tak naprawdę praca nie tylko twoja, ale też entourage inżynierów, którzy masz wokół siebie, którzy są codziennie w fabryce i to oni też są w stanie jakby driftować tą maszyną. I w cudzysłowie jest to walka poza torem, tak? Niby tej walki nie ma, ale tak naprawdę bardzo często to się dzieje po prostu spontanicznie, naturalnie. Bardzo bym chciał zobaczyć to przejście Maxa Verstappena do jakiegoś innego zespołu, bardzo. A teraz przejdziemy do Grand Prix Arabii. O, proszę, moment, dobrze, nie bo przechodzimy. Tutaj, nie, bo teraz mi się przypomniało, ciekawa wypowiedź usłyszałem i z tym się nie zgodzę. Jak się zgodzę na przykład z Norrisem, który mówi, że nie chciałby jeździć z Verstappenem i tu mu daje naprawdę powiedzieć to oficjalnie. Myślę, że jest jedna rzecz i myślę, że większość tutaj kierowców tak myśli, ale powiedzieć to pełen szacunek, tak zdanie, które powiedział chyba przed jeszcze weekendem w Bahrajnie, że z miłą chęcią chciałby zobaczyć testującego Verstappena i McLarena i jego minę jakby jak wysiada niezadowolony z tego auta. Powiedzieć coś takiego, to naprawdę musisz być pewny tego, co mówisz. I myślę, że Norris sobie często szkodzi takimi buńczycznymi wypowiedziami, ponieważ że on jest przekonany, że Max byłby nie wiem, jakby to określić, niezadowolony, tak? Tak. Zawiedziony on chyba w ogóle zawiedziony, powiedział, że w ogóle zawiedziony, nie, co to w ogóle za syf, to w ogóle... Tak. To jest jakby nawiązanie do kolejnej wypowiedzi, która zauważyliście, że Norris mówił przez pierwsze Grand Prix jako to, że tak, auto jest dobre, ale oni mają najlepszą parę kierowców w padoku. Tak? Dokładnie, to jest ten sam level wypowiedzi. Naprawdę trzeba mieć sporo odwagi, żeby coś takiego powiedzieć. Według mnie. Albo mało ogarnął. Nie wiem, znaczy wiem, o co to chodzi. Chodzi o to, że bo większość ludzi się skoncentrowała na McLarenie, jaki to McLaren jest dobry, tak? I w momencie, kiedy że McLaren musi wygrywać, że McLaren ma przewagę i w momencie, kiedy ci nie idzie, musisz mieć taki spadachron, który jesteś w stanie, że wiesz, że cię to nie zaboli. I myślę, że Norris w pewnym momencie
poczuł to, że sytuacja może mu się wymknąć spod kontroli, ponieważ Piastri tak naprawdę, nie wiem czy to z wami powiedziałem, ale przed sezonem powiedziałem, żeby Piastriego nie wykreślać z tego i jak rzeczywiście McLaren będzie miał przewagę, to ja bym postawił na Piastriego w walce o tytuł. Rozmawialiśmy o tym też w poprzednim odcinku z Kacprem Sztuką, że Norris się zachowuje tak, jakby sobie robił podkładkę pod przegraną właśnie już tak naprawdę, na wszelki wypadek, żeby mieć asekurację. Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2025. Według wielu osób najfajniejszy tor i w ogóle wyścig w krajach arabskich. Zanim przejdziemy do Was, to puścimy jeszcze ostatni raz fragment audiobooka Skarbu Kibica 2025 z opisem toru. Starty w Arabii Saudyjskiej spotykają się z krytyką organizacji walczących o prawa człowieka, co jednak zupełnie nie przeszkadza decydentom z Formuły 1. Choćby dlatego, że Aramco, największy na świecie koncern paliwowy z tego właśnie kraju, jest jednym ze strategicznych globalnych partnerów Formuły 1. Nie słuchano także kierowców, którzy w 2022 roku rozważali zbojkotowanie wyścigu po tym, jak rakieta wystrzelana przez Houthi trafiła w pobliską rafinerię. Nawet zamach terrorystyczny nie powstrzymał królowej sportów motorowych. Formułowa karawana pędzi dalej. Znaki zapytania budzi też niezwykle szybka charakterystyka ulicznej trasy. Sergio Perez podkreślał, że to najniebezpieczniejsza pętla w kalendarzu Formuły 1 i zgadzało się z nim wielu kolegów z toru. Z drugiej jednak strony maksymalne ryzyko podejmowane podczas składania szybkiego okrążenia w kwalifikacjach, gdy zawodnicy z szalonymi prędkościami mkną pomiędzy ścianami, daje też potężny strzał adrenaliny i ogromną satysfakcję, o ile się uda. Sama konfiguracja trasy nie jest szczególnie wymagająca, a niskie zużycie opon jeszcze bardziej ułatwia jazdę w wyścigu. Ale gdy w 2021 roku bolidy Formuły 1 po raz pierwszy wyjechały na kwalifikacje do Grand Prix Arabii Saudyjskiej, średnia prędkość najszybszego okrążenia wyniosła aż 253 km na godzinę. Jeśli dodać, że osiągnięto ją na ciasnej ulicznej trasie z 27 zakrętami, najwięcej pośród wszystkich torów F1, to zakrawało czyste szaleństwo. Takie średnie prędkości osiąga się na najszybszych torach w kalendarzu, takich jak Monza czy Silverstone. I te właśnie trasy momentami przypomina obiekt w Dżuddzie. Długie proste to Monza, a sekwencje bardzo szybkich średnich i długich łuków to Silverstone. Z tą różnicą, że w Arabii Saudyjskiej twarde betonowe ściany są tuż przy jezdni, niczym w Monte Carlo, czyli najwolniejszym wyścigu. To oznacza, że niewielki błąd może się tu skończyć potężnym uderzeniem w mur, zanim jeszcze kierowca zorientuje się, że jest w opałach. Dobitnie przekonał się o tym m.in. Mick Schumacher podczas kwalifikacji w 2022 roku, gdy po zbyt mocnym najechaniu na tarkę stracił kontrolę nad bolidem i w ułamku sekundy uderzył w przeciwległą ścianę. Z bolidu nie było co zbierać. To był fragment Skarbu Kibica, w zasadzie audiobooka Skarbu Kibica na sezon 2025 o Arabii Saudyjskiej. Czarku, to są twoje słowa, że to jest najfajniejszy wyścig w krajach arabskich. Nie. Ja napisałem scenariusz, żebyśmy się zastanowili, który wyścig w krajach arabskich jest najfajniejszy i który tor. I to jest naprawdę trudne pytanie, bo to trzeba rozdzielić. Ja uważam, że tor jest super ciekawy, ale jak przyjechałem do Arabii Saudyjskiej na ten pierwszy wyścig, to byłem w szoku, jak zobaczyłem, jak są blisko bandy i jak to jest szybki tor. W sensie, że naprawdę wyglądało to dość szokująco, wręcz szalenie. Jak tor uliczny praktycznie. Tak, no bo to jest tor uliczny, bo on jest między ścianami, a tam jest średnia prędkości, to są na poziomie Monzy, więc to jest po prostu totalne jakieś ekstremum. Natomiast patrząc na tory, wydaje mi się, że chyba najfajniejszy to jest Lusail z punktu widzenia kierowców, takim największym wyzwaniem, tak? Bo on chyba, Robert, myślę, że najlepiej będzie wiedział, jak tam może wyglądać. A co do weekendów w ogóle, to ja uważam, że Katar jest w ogóle super fajnym weekendem wyścigowym, tak dla fanów, żeby pojechać. Abu Zabi, tylko Abu Zabi jest o wiele droższe. Bahrain ja strasznie lubię. No, ciekawe jest, że mamy tutaj w regionie w bardzo bliskim promieniu 4 wyścigi aż Formuły 1, o jeden więcej niż w Stanach Zjednoczonych i każdy z tych krajów ma coś ciekawego do zaoferowania. Jak ty, Robert, widzisz, który z tych torów czy tych krajów jest najciekawszy? Nie wiem, w Arabii nie jeździłem, nie ścigałem się, mam jakby z doświadczenia mam zupełnie inaczej. Według mnie ten tor jest mało selekcyjny, mało techniczny. Dlaczego? Są bardzo krótkie zakręty, jest mało degradacji i co za tym idzie, na przykład Bermana, który zadebiutował tak naprawdę nie jeżdżąc w treningu i sobie dobrze poradził, ponieważ myślę, że nawet bez tego weekendu, który zastąpił Sainza,
Berman byłby postrzegany zupełnie inaczej, tak? Według mnie to była najlepsza rzecz, która mu się mogła wydarzyć. I na przykład gdyby ona się wydarzyła w Bahrajnie, który nadal uważam tym torem dosyć łatwym, jeśli chodzi o layout, charakterystykę toru, ale degradacja opon jest bardzo duża. Na przykład w Arabii każde okrążenie wygląda bardzo podobnie, wręcz tak samo i te zakręty są bardzo krótkie, gdzie w krótkich zakrętach jest ciężko stracić dużo czasu. I jakby ten tor z perspektywy zewnętrznej wygląda bardzo tak szokująco, tak jak nawet Cezary powiedział, ale według mnie ze środka auta nie jeździłem, ale wiem, że chyba nie jest aż tak trudnym torem. I jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale jest bardzo spektakularnym torem. Z drugiej strony Katar jest fajnym torem, takim technicznym. Bahrain jest wyjątkowy, trudny jeśli chodzi o degradację opon, o wstrzelenie się, ale nie jest fajnym torem jeśli chodzi o jazdę na przykład. Wszystko dzieje się wolno, tak jakoś jest to trudny tor do zgryzienia przez warunki, przez ogólnie przyczepność jaką dostarcza. Jaki nam tor jeszcze został? Abu Dhabi, tak? Abu Dhabi. Krótsza nitka, czyli zmodernizowany tor w ostatnich latach był lepszy. Stary Abu Dhabi były takie nie wiem, nie za fajne. Kimi Räikkönen powiedział, tak, pierwszy sektor jest fajny, a reszta to szajt. No, pierwszy sektor jest fajny, ale też na przykład jedyny zakręt, szybki zakręt jest na Formuły 1 pokonywany na pełnym gazie, tak? Czyli nie ma szybkiego zakrętu. Teraz się według mnie zrobiło ciekawiej. Te zakręty zostały zmodernizowane, można powiedzieć, przerobione, tarki zostały przesunięte bardziej do wewnątrz, promień z zakrętów jest dużo szybszy, dużo otwartszy i według mnie jest ciekawszym torem do ścigania i do jeżdżenia. Dawniej naprawdę to było trochę za karę. Jeszcze ostatnie Grand Prix, te wszystkie wolne zakręty z gripem zawsze było duża ilość wolnych zakrętów, jeden za drugim, naprawdę były takie ciężkie do zgryzienia. I to nawet jak ci dobrze szło, to jakoś ten tor nie budził u mnie pozytywnej emocji. No ale buduje się nowy tor, już za parę lat to może nie, ale za troszkę więcej. Ten z kosmicznym takim podjazdem na górze, który będzie tam ile? To w Arabii Saudyjskiej. Tak, to w Arabii Saudyjskiej, ale no ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Ale idą, to moje pytanie, idą te roboty i jakby bo o tym projekcie ja słyszałem już dobre 8 lat temu. I ten tor miał być już dobre kilka lat temu i jakoś jakieś przejazdy przez tunele, przez hotele. Słyszałem też o hotelach, tak. Przejazdy przez pod lobby. Basenem. Na przykład pod lobby. To Abu Dhabi prawie, nie? Niewiele brakuje. No tam... Rok temu pokazali taką bardzo zaawansowaną wizualizację teoretycznie już, jak to będzie wyglądało, prawda? Więc... To mi przypomina, jak robili tor w Korei i tam był tor uliczny i na wizualizacjach były ulice naokoło i jak Formuła 1 przejechała do Korei, to okazało się, że tor jest, tylko jeszcze budynków naokoło nie ma. Taki tor uliczny zrobili. I chyba tak zostało. Tak. To jak osiedla w Warszawie też są wielkie wizualizacje, że tu po prostu są parki, nie wiadomo co, potem się okazuje, że jest budynek, tylko te parki jeszcze trzeba dobudować po wszystkim, a to nie zawsze się udaje. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze przypomnę, że po Grand Prix Arabii Saudyjskiej kończy się sprzedaż audiobooka. Robert, słuchałeś 10 godzin? Całych czy tam 3 czwarte? No widzisz, na wymówkę odpowiem to innym. Na wymówkę mam tak, że wracając miałem to dodać do włoskiego podcasta i waszego. Jedna rzecz jest wspólna, mimo że język się zmienia, nienawidzę siebie słuchać. No ale albo stety, albo niestety
10 godzin tam mojego głosu chyba nie ma, także nie mogę tej wymówki, ale jakoś nie miałem czasu na to. Ale nadrobię. Słuchaj, Imola jest 6 godzin, to z 2 godziny będziesz w aucie, to sobie tam możesz odpalić, to już będzie początek, sobie przesłuchasz. Powiedzmy, że mam inne, jakbym miał to zrobić, mam inne typy. Na to, że jednak koncentruję się na pracy, ale na przykład na trenażerze, kiedy sobie tam jeżdżę, kręcę rowerkiem, to może spróbuję. O. A Ale później słuchaj, następnym razem możecie mnie jakby zegzaminować, przetestować, czy rzeczywiście to zrobię. Czy... O, dobra. Ale to jest duże ryzyko, że nie będzie tego następnego razu. tak, albo że Dobra, to już olejmy. że będzie Ale ostra krytyka. ale halo. Sprzedaże idą dobrze, tak? Hot seller Tak. było. Znaczy Hot seller. drukowany, Czy tak, już- drukowany hot seller, no. tak, a reszta Dobry. położył się cieniem na cyfrowym z kolei, ale to już takie wydawnicze. Prawo rynkowe. O. Tak, ale to nie wszystko, bo mamy konkurs, w którym główna nagroda jest tutaj związana z naszym dzisiejszym gościem, więc Czarku, proszę, przekazuję tobie głos. A tak, w Katarze Robert pod koniec wywiadu podpisał tę kolumnę i zobowiązał się, że nawet ją zadedykuje, więc to jest konkurs dla wszystkich nabywców audiobooka w wersji elektronicznej, więc przypominam do końca tego. Po Grand Prix Arabii Saudyjskiej kończymy. To jeszcze dorzucimy. To do tego plakatu, do tego dorzucimy miniaturowy kask z moim autografem, jeśli ktoś chce, i czapeczkę. O kurde. To Wow. mogę zrobić teraz dla was. To Dziękujemy. Wow, bardzo jest dziękujemy. wzruszenie zgraniowe. Super, dzięki wielkie. Że Ale to naprawdę. teraz co? Wszystko zgarnia jeden? Czy rozdzielamy? Nie no, no i ten. jeden zgarnia kask podpisany i kolumnę, a czapeczka idzie na drugie, bo na drugie jest jeszcze podpisana Okej. twoja biografia. I no to tak będzie, i na trzeciej biografia. Super, dziękuję No to bardzo. dobra, no to żeby trzeci nie był ten, bo na podium, to zróbmy dwie czapeczki. No. Super, dzięki wielkie. Proszę Państwa, to nie było ustawiane, to się dzieje teraz. A w ogóle musisz, Robert, tam podszepnąć komuś w AF Corse, bo dostaliśmy z ponad 10 pytań, gdzie można kupić taką polówkę, jak masz na sobie, i że nigdzie jej nie można dostać i ludzie po prostu ją chcą kupować, czy online, To czy poczekaj. co, więc... Macie. Nie, to dobrze, że o czapeczki nie pytacie, bo z czapeczkami to nawet ja mam problem. Ale głośno tego nie powiedziałem. My tego nie słyszeliśmy. No dobrze, Robert, a jeszcze mamy takie pytanie, bo to też zawsze wraca, kiedy Formuła 1 przyjeżdża w takie miejsca. Czy twoim zdaniem powinny się odbywać wyścigi w krajach, które mają kontrowersyjną historię i też taką najnowszą, takie jak właśnie na przykład Arabia Saudyjska? Czy myślisz, że to po prostu jest sport i to jest oddzielone i proszę jeść? A ja to myślałem, że mamy taką luźną atmosferę i wszystko. A ty w jednej sekundzie z tej luźnej atmosfery zrobiłeś zwrot akcji. Rzadko nie odpowiadam na pytanie. Inaczej, myślę, że ja w Arabii Saudyjskiej nigdy nie byłem. Nie chcę komentować rzeczy i sytuacji, w której nie widziałem i tak naprawdę mało o niej wiem. I myślę, że na tym się zatrzymam. No i tyle. A ja uważam, że w świecie, który też coraz bardziej się dąży do podziałów i szaleje, że jednak potrzebna jest jakaś platforma, która będzie zawsze ponad podziałami. I uważam, że sport jest idealną platformą do tego, jest idealną areną do tego, żeby rywalizować i nie możemy jakby palić wszystkich mostów. Więc oczywiście są pewne sytuacje, już nie będziemy w to wchodzić głębiej, gdzie faktycznie już pewne granice są przekroczone i odwołanie wyścigu tam na wschodzie jednego było dobrą decyzją, natomiast no, dopóki nie dzieją się aż takie rzeczy, to jednak nie wolno tak lekką ręką jakby tych mostów zrywać. Przeciwnie, trzeba właśnie poprzez sport trafiać w inne miejsca i zamiast siłą i groźbą i oburzeniem narzucać innym swoje kulturowe zależności, swoje światopoglądy, trzeba to robić właśnie na zasadzie takiej po prostu współpracy i pokazywania i przykładu, więc ja uważam, że Formuła 1 powinna jeździć w jak najwięcej już zróżnicowanych miejsc na całym świecie. A ja z kolei uważam, żeby dopełnić tego trio poglądów, że to wszystko, co mówisz, jest bardzo piękne, natomiast jest ogromne pole do po prostu sportwashingu, ale też nie jestem na tyle naiwny, żeby myśleć, że
zaraz tu się uda nic nie organizować i wszystko się zmieni, dlatego że kraje europejskie powiedzą, nie będziemy u was organizować, dopóki się nie zmienicie. Bo myślę, że oni powiedzą, no dobra, to nara, my zrobimy jakiś sport amerykański po prostu, czy kupimy cały boks, czy kolarstwo też próbują tam do siebie przenosić, ale to też ciekawe. Albo powiedzą, a wy jecie wieprzowinę i Tak, i koniec tematu. tak. Nie będziemy do was eksportować nic. Nie będziecie jeździć od teraz tylko na gaz. No dobrze, Robert, już trochę wspominałeś co prawda o tym, że w zeszłym roku byliście mocni na Imoli i że w tym roku nic, oczywiście jak to w motorsporcie to nic nie znaczy, ale że jest szansa na dobry wynik, a kto myślisz jeszcze jest mocny na tym etapie sezonu? I kto będzie twoim głównym rywalem do zwycięstwa na Imoli? Znaczy nie wiem, czy głównym rywali mam mnóstwo. Do zwycięstwa nie wiem, czy się uda walczyć o to, ale oczywiście jedziemy tak jak wspominałem, jedziemy dobrze nastawieni, wywieźliśmy sporo punktów z Kataru. Jest ważne, żeby być w walce, czy też w kontakcie jeśli chodzi o mistrzostwa, z czołówką do Le Mans. To tak naprawdę Le Mans będzie nie tylko najważniejszym wyścigiem, ale też tam najwięcej punktów można zgarnąć i tam bardzo często jakby ta druga część sezonu jest decydowana. Ale żeby być w tym punkcie, trzeba zgarnąć jak najwięcej punktów też na Imoli i na Spa, które będzie w maju. Bardzo często głównym rywalem jesteś sam. I jakby twoja praca i tak naprawdę na tym musimy się skoncentrować. Konkurencja będzie duża, ponieważ w ubiegłym roku byliśmy super wydajni, mieliśmy mocne tempo, ale w tym roku według mnie auta LMDH, czyli BMW, Porsche, chociaż może Porsche niekoniecznie, ale Cadillac będzie bardzo mocny. Tak naprawdę w Katarze Cadillac był jednym, może nawet mocniejszym autem niż my. Myślę, że będzie trzeba się skoncentrować na tym, co zawsze, zrobić swoją robotę i miejmy nadzieję, że wywieziemy sporo punktów z Imoli, ale na pewno zadanie nie będzie takie proste. Łatwiej jest mówić, gorzej jest to wykonać. Ja mam jeszcze pytanie. Tak, ja się tylko wetnę, bo a propos zapomnę. A propos Cadillaca, ktoś wyłapał na trybunach w Bahrajnie, że był transparent Kubica Cadillac 2026, także wszędzie są kibice. Ale tylko gdzie? No, Formuła 1. tego nie dopisali. Czarku, jeszcze. Aha, no dobra. Nie, proszę, Robert. Nie, nic. Myślałem, że wracamy do tematu F1. No, jeżeli Możemy, masz tutaj oczywiście. komentarz, to ten, to... Nie. Myślę, nie chcę komentować. Nie, no serio, fajnie coś takiego zobaczyć. Sam dostałem screenshota, ale jest to mało realne, dlatego zażartowałem tylko gdzie. Ale Cadillac według mnie w Formule 1 będzie miał bardzo trudne zadanie. Bardzo mi się trudne, wydaje. ale to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Też mi się wydaje, że będą zaskoczeni i to oderwanie ich od Andrettiego to im też nie posłuży. W sensie, że przypuszczam, że z Andrettim byłoby im mimo wszystko byłoby bardzo ciężko, ale mieliby trochę łatwiej niż jak wchodzą bez tego. Nie sądzę. Znaczy, nie Okej. wydaje mi się, że jakby oderwanie tam nie ma oderwania. Oderwanie według mnie jest tylko i wyłącznie. Nic się nie zmieniło według mnie, jeśli chodzi o zespół. Oczywiście jeden człowiek się zmienił, ten frontman, ale umówmy się, to wyzwanie, ten frontman, to nie od tego człowieka będzie decydowało i myślę, że jest to jedne z trudniejszych, jeśli nie najtrudniejsze zadanie w historii motorsportu. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, ale na pewno będą musieli się uzbroić w dużą cierpliwość. To wracając do łeka jeszcze, tam w Katarze no, żółte Ferrari miało stratę czasową.
7-8 dych, coś takiego do czerwonego, ale z tego co rozumiem w Najmoli ta strata już zniknie, tak? Że będziecie mieli szansę osiągać to samo tempo. 7-8 dych, zależy kiedy była strata. Skończyliśmy wyścig tam ponad 2 sekundy za pierwszym. Momentami byliśmy szybsi, byliśmy wolniejsi. Ogólnie jedziemy z pozytywnym nastawieniem, tyle powiem. Okej. Okej, super. Bierzemy co dają w takim razie. Jeszcze nasze typy na wyścig w Arabii Saudyjskiej. To ja zacznę, bo już sobie jak teraz mówiliście, to sobie przygotowałem w głowie. Moje typy to Oscar Piastri, Max Verstappen, Charles Leclerc. Leclerc! Max Verstappen na drugim mówisz? Okej. No strasznie ciężko, ale też... O, kurczę. Też postawię na Piastriego. Drugiego jednak Norrisa i... Nie, drugi Verstappen, a trzeci Norris. Idę grubo. Russell i dwójka McLaren. A w jakiej kolejności McLareny? Wyżej Piastri czy wyżej Norris? Norris. Dobra. No dobrze, bardzo dziękuję za te typy i bardzo dziękuję za to spotkanie. Było bardzo miło. Jeszcze Ja milej też niż dziękuję. przy pierwszym, więc w tym następnym, Robert, to nie wiem, już po prostu będzie Po tak włosku. miło. Tak, znaczy to wstęp. Przynajmniej. Aby ci tu opadła szczena, jakbyśmy przynajmniej propsy i disy po włosku przeprowadzili. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Mam nadzieję, że kiedyś się uda też na żywo. Powodzenia na Imoli. Trzymamy kciuki, będziemy Dziękuję obserwować. bardzo. Dużo zdrowia życzę wszystkim. No Dziękujemy. właśnie, bo to święta Wzajemnie. będą też. Tak, przy Wesołej Wielkanocy, wesołego jajka. Nie wiem, czy w Hospitality Ferrari się przygotowuje jajka, czy raczej nie. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. I dziękuję, Czarku. Przeżyjemy, zobaczymy. A w ogóle jak we Włoszech się obchodzi? Obchodzi się tak jak w Polsce święta wielkanocne? Obchodzi, ale trochę inaczej. Mhm. Ale jest to taki dzień też, no bo w Polsce to jest jednak drugie, a Spotkanie. zdaniem niektórych pierwsze najważniejsze święto. Tak. No też jakby Włosi obchodzą, ale oni, tak jak powiedziałem, trochę inaczej, ale jest to jednak święto i u nich, można powiedzieć, drugie święto najważniejsze. Ale oni dużo bardziej jakby też ze znajomymi, może mniej trochę z rodziną, trochę inaczej. No to nie. To u nas przecież śniadanko musi być rodzinne. Allora, grazie Allora, mille, ci arrivederci. vediamo? Ci vediamo, tak? No, nie, ci vediamo, może, maybe. Robert, felicità i ciao i dziękujemy, Czarku. Tanta salute. Dużo Tanta zdrowia. salute. I Czarku, spokojnego powrotu do domu, miłego lotu Dziękuję bardzo. i do usłyszenia. A no właśnie, cześć, miłego lotu, strzała. Grazie. Thank you. Thank you.